Dziękuję. Jeszcze raz chciałem wyrazić najwyższe uznanie. Przekazałem to w czasie bezpośredniego spotkania z dowódcami Wojska, Straży Granicznej, Policji, także w czasie tej bardzo krótkiej, ale serdecznej prezentacji funkcjonariuszek, funkcjonariuszy, żołnierek, żołnierzy Straży Granicznej, ludzi, którzy pełnią tutaj niezwykle odpowiedzialne zadania. Przyjechałem dzisiaj przede wszystkim po to, żeby zarówno dowódcy, jak i ich podkomendni nie mieli żadnych, najmniejszych wątpliwości, że państwo polskie i polski rząd jest z nimi w każdej sytuacji tutaj na granicy. Chcę, aby także polska opinia publiczna wiedziała coraz więcej o niezwykle trudnej, wymagającej służbie, misji wszystkich ludzi zaangażowanych w ochronę polskiej granicy, w tym przypadku na odcinku białoruskim, ale całej polskiej granicy. Tutaj ta granica to jest miejsce absolutnie wyjątkowe ze względu na presję. Presję, mówimy o presji nielegalnej migracji, ale tak naprawdę mamy do czynienia z postępującą wojną hybrydową. Chcę, żeby tutaj już nie było też żadnych wątpliwości. Państwo o coraz częściej agresywnych zamiarach wobec Polski, jakim jest Białoruś, współorganizuje ten proceder na polskiej granicy. I stąd potrzebna współpraca, i ona tutaj świetnie przebiega, wszystkich służb odpowiedzialnych nie tylko za bezpieczeństwo granicy, ale za bezpieczeństwo państwa polskiego. Dlatego chciałem jeszcze raz złożyć wyrazy najwyższego uznania dla was wszystkich tutaj, którzy na co dzień bronicie bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Bo niezależnie od tego, co mówi się, co pojawia się w przestrzeni publicznej na temat wielu różnych kontekstów, to jest bardzo trudna sytuacja, przecież wszyscy o tym wiemy, związanych z nielegalną migracją i z wykorzystywaniem migrantów, a coraz częściej po prostu przerzucaniem ludzi, którzy de facto z migracją nie mają, a już zupełnie nie z azylem politycznym, nic wspólnego. Wiadomo, to budzi emocje. Wiadomo, budzi też reakcje organizacji, które chcą pomagać wszystkim, którzy są w trudnej sytuacji, w nieszczęściu, ale nie może to przesłaniać faktu najważniejszego, że od ludzi tutaj na co dzień, od rana do wieczora i przez całą noc, którzy pilnują tej granicy, że od ich misji, od ich poświęcenia zależy bezpieczeństwo wszystkich Polek i wszystkich Polaków. To chcę jeszcze raz podkreślić, że rząd, i to wszystkim dowódcom na spotkaniu także jeszcze raz powtórzyłem i chcę to podkreślić także wobec całej opinii publicznej w Polsce. Polski rząd, polska administracja, ale proszę mi wierzyć, też przygniatająca większość Polek i Polaków, wszyscy jesteśmy z wami w tej trudnej misji, w tej trudnej służbie. Chciałbym, żebyście czuli to pełne wsparcie w zadaniach, jakie wykonujecie, i żebyście też wiedzieli, że coraz więcej Polek i Polaków rozumie, w jak trudnych warunkach pracujecie. Rozmawialiśmy o potrzebie wzmocnienia granicy, zarówno w związku z tą presją organizowaną przez reżim prezydenta Łukaszenki, ale także w związku z narastającym zagrożeniem wynikającym z wojny rosyjsko-ukraińskiej, z agresji Rosji na Ukrainę i z niepewnej sytuacji geopolitycznej. Będziemy w związku z tym koordynować działania na rzecz ochrony granicy, nie tylko przed presją migracyjną, ale także rozpoczęliśmy intensywnie pracę nad nowoczesną fortyfikacją i te fortyfikacje w wielu wymiarach, będziemy o tym informować opinię publiczną, będą powstawały na całej polskiej granicy tutaj ze wschodu. Jest to granica zewnętrzna nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej i dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że cała Europa będzie musiała, i wiem, że to uzyskamy, będzie musiała zainwestować w swoje bezpieczeństwo, inwestując w granicę, wschodnią granicę Polski i w bezpieczeństwo naszej granicy. Złożyłem deklarację wobec waszych dowódców dzisiaj, że nie ma
limitów środków, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Tak jak postanowiliśmy już dawno, że nie będziemy oszczędzać na bezpieczeństwie wtedy, kiedy myślimy o wyposażeniu żołnierzy Wojska Polskiego w najnowocześniejszą broń, to chcę tutaj powiedzieć, że nie będzie także limitów, jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy i inne służby, takie jak Straż Graniczna, Policja tu działające, mogą liczyć i będą, przekonacie się o tym Państwo wszyscy, będą mogli liczyć na nas także w przyszłości. Jeśli chodzi o sprzęt, bardzo ważne jest dla mnie, aby nie mówimy tylko o technicznej infrastrukturze, ale także o poprawie wyposażenia każdego żołnierza, każdego funkcjonariusza, funkcjonariuszki, też tego osobistego. Tutaj na tej granicy wszyscy muszą zobaczyć, że jesteście w samym centrum zainteresowania i wsparcia państwa polskiego. Tak, żebyśmy mogli zawsze z dumą mówić o tym, jak wygląda służba tutaj, trudna, wymagająca, i żeby cały świat widział, że na granicy polsko-białoruskiej, na każdej naszej polskiej granicy prezentujemy najwyższy poziom, najwyższe poświęcenie i że w każdej z tych sytuacji możecie liczyć na państwo polskie. Nie mam żadnych wątpliwości, że cała Polska będzie dokładnie tak samo myślała, jak ja myślę o tych przyszłych zadaniach i że będziecie mogli liczyć na wsparcie także nie tylko rządu, nie tylko administracji państwowej, ale także w sercach ludzi będzie miejsce dla was i dla waszej roboty. Naprawdę jestem o tym przekonany i zrobię wszystko, żeby tak się stało. Będę jeszcze chciał zobaczyć, jak wygląda sytuacja na samej granicy. Wiem, że tych nielegalnych przejść jest coraz więcej każdego dnia, spodziewaliśmy się tego i stąd nasze dzisiejsze rozmowy o jak najszybszym wzmocnieniu tej infrastruktury granicznej. Będę także wspierał was, bo to jesteśmy, tak jak powiedziałem dowódcom, jesteśmy wszyscy na tym samym wózku. Będziemy także pracowali nad takimi zmianami prawa, które dadzą naszym żołnierzom, funkcjonariuszom pełne poczucie prawnego bezpieczeństwa w działaniach, jakich się tutaj podejmujecie. Nie będziecie także w tej kwestii pozostawieni sami sobie, będziecie mogli liczyć na wsparcie państwa polskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu własnym, w imieniu mojego rządu i w imieniu polskiego narodu za służbę, za wasze poświęcenie, za waszą nieustanną gotowość obrony granicy i obrony ojczyzny. Dziękuję bardzo.